Witam serdecznie, Ryszard Borowicki. Zegar astrologiczny, 6 marzec 2024 rok, godzina 18:38. Tak wygląda nasz kosmogram. Ale w rzeczywistości nie o ten kosmogram chodzi, chodzi o ten kosmogram, który jest tutaj w środku. I znacie ten kosmogram, godzina 11. I zrobiłem ascendent na dziwnego wydarzenia. Zwróćcie uwagę, na którą godzinę? Na 12:25. Nie wiem, nie byłem, nie widziałem, ale oglądałem bardzo dziwne zachowania. Właśnie to, co mówiłem w wczorajszym filmie i to, co mówię o tym następnym korowodzie tutaj, działaniu, a nie chcę, żeby YouTube tak za bardzo wszystko wiedział, i tych działaniach bardzo dziwnych. Także o godzinie 12:25 powinny pierwsze incydenty pokazać się. Szkoda, bo jedna z osób napisała, że poinformowała i ucieszono się, że ten układ jest właśnie tego 6 na godzinę 11. Właściwie dziwię się, dlaczego nie powiedziała na przykład kto. Bo upoważniam osoby, te, które tutaj są, jeżeli chcą propagować, nie bać się tego, że to ja powiedziałem, bo i tak jestem tu publiczny. Bez różnicy, czy jestem, czy nie jestem. A ja nie chcę się docierać do pewnych środowisk, dlatego że uważam, że nie. Lepiej niech środowiska dotrą do mnie. Tak zresztą to Państwo sami. Bardzo dziękuję przede wszystkim za subskrypcję i też kilka osób odeszło ostatnio. Podejrzewam, że dlaczego i cieszę się, że odchodzą. Tylko wiecie, czego mi brak? Takiego mechanizmu, żeby te osoby już nigdy nie wróciły. Bo jeżeli odchodzą, to nie powinny już wracać. Co jest najciekawsze, że YouTube zrobił dla powracających. Ja muszę chyba zrobić taki film dla powracających, dlatego że to jest taki niewierny Tomasz. Bardzo nieładna postać i bardzo nieprzyjemna w tym działaniu, bo musiał wsadzić te 2 palce w bok, żeby uwierzyć. Astrologia nie jest na wiarę, tylko jest do sprawdzianu. Sprawdzian kiedy jest? Wtedy, kiedy patrzymy w dany układ, jak też jest. Zresztą to jest bardzo tutaj interesujące, że ta godzina 12:25 zaledwie, tak, czyli półtorej godziny. Półtorej godziny wystarczyło na to. Zresztą to już z góry było wiadomo, że prowokacje będą, tak słuchałem tutaj chyba Konfederacji i tego sprawozdania z Sejmu, że nie, to była na pewno Konfederacja, to już nie żart, że z balkonu rzucano kamieniami. Na balkonie, no słuchajcie, no, znam te numery, bo kiedyś jeszcze w dawnych czasach, no zresztą ostatni telefon do takiego człowieka, który stoi po tej drugiej stronie i mówi, że ten układ, który jest, no przecież co się bać Zielonego Ładu, przecież oni dadzą. Ale co dadzą? Nasze pieniądze? Oddadzą nam nasze pieniądze? W dodatku popatrzcie sobie na właśnie to, co mnie najbardziej zainteresowało. Ostatni film, ja zresztą chyba dam link pod ten film, jeżeli go znajdę, na dole pana prezydenta Trumpa. Omówiony przez chyba pana Cejrowskiego, jeżeli się nie mylę. Ostatnio zrobiono właśnie Trumpowi taki numer, że oskarżono go o niewinność, ale przez to, że niby oszukał bank,
gdzie spłacił już kredyt, że za mało wycenił swój wieżowiec, czy za dużo, nie wiem nawet dokładnie jak, i za to przywalono mu karę i w dodatku niemożność jakby działania na terenie Nowego Jorku. Słuchajcie, ja ten numer świetnie znam. Wiecie skąd? Sprzed wojny. Dokładnie za sanacji tak było. Za sanacji, ja wiem, że tutaj jest bardzo mało osób, które znają sanację. Dlaczego ja znam? Bo ktoś powie, ale co ty wiesz, człowieku, o sanacji? No właśnie dużo wiem o sanacji, dlatego że w sanacji, w okresie sanacyjnym moi rodzice prosperowali, normalnie funkcjonowali. Mój ojciec miał 20 parę lat, jak wybuchła wojna, tak? I był na drugim roku Politechniki Warszawskiej, więc to nie był młody człowiek, a mój profesor z kolei był artystą, wtedy młodym artystą, malarzem szkoły wileńskiej artystycznej i żeśmy po prostu, to byli przyjaciele i bardzo często jak ja malowałem, oni rozmawiali albo sam profesor opowiadał o tamtych czasach, jak było. Więc po prostu powiem wam jak było, żebyście wiedzieli. Wymyślano podatki od tak sobie, tylko za to, że jesteś Polakiem. Jeżeli miałeś jakiś interes, miałeś sobie wybrać najdroższy podatek, jaki mógł być. Wyobraźcie sobie, że samochód kosztował około 2000 zł, to potrafiono 1000 zł dać podatku. Za co? Za mały sklep. Tylko dlatego, że tak pasowało urzędowi i nie można było się od tego odwołać. Mało było, różne rzeczy były, które były tak sobie ad hoc narzucane. To, co zrobiono panu Trumpowi. I tak cały czas ta sanacja tak wyglądała. Ktoś powie, no ale to był najlepszy układ prawniczy, tak? Prawo było dobre, ale też sanacja zniszczyła to prawo. Dlatego ja mam zły stosunek do PiS-u. Dlatego, że pan Kaczyński, dzisiaj to mogę już otwarcie powiedzieć, jest typowym przedstawicielem sanacyjnego układu. Sanacja się, ja jeszcze nie chcę tutaj za dużo mówić, dlatego że ci, którzy wiedzą, co to jest sanacja i wiedzą, skąd ona wypłynęła, bo ona nie wypłynęła tak dokładnie wtedy, kiedy zamordowano, zaszczelono Narutowicza, a bardzo ładnie o nim opowiada pan w mundurze, który jest, on dwa nazwiska ma i opowiada, że na tym pogrzebie tego człowieka, bo jego chyba rozstrzelano, jeżeli się nie mylę, ponieważ to był oficer, który zastrzelił i słuchajcie, na tym pogrzebie było kilka tysięcy Polaków. To był najpiękniejszy pogrzeb, jaki mógł być, po prostu człowieka, który oddał siebie narodowi i uratował w sumie, bo by było jeszcze gorzej. Ale było źle, było tragicznie. Powiem wam, że po pierwsze Piłsudczycy objęli wszystkie stanowiska, jakie były możliwe. Wszystkie kompletnie, od kolei do banków, do szkół, wszędzie byli Piłsudczycy. To nie było głupie, dlatego że po prostu, ale jeszcze jedna rzecz, że ci Piłsudczycy czasami byli to wyrwani chłopcy, jak to się mówi, od pługa. Zresztą to samo zrobiono potem już po II wojnie światowej, tak samo obsadzono ludźmi, chociaż nie za bardzo, bo jeszcze było, nie wszystkich wymordowano w Katyniu, nie wszyscy zginęli w powstaniu warszawskim, bo jeszcze była tak zwana prowincja i na prowincji też byli ludzie, którzy mieli wykształcenie nie tylko wyższe, ale bardzo wyższe, nazwijmy to w ten sposób. Słuchajcie, no bez żartów, ale w którymś roku, nie pamiętam w którym, lekarze w tym mieście, w którym jestem, to było zaledwie 3. Było zaledwie ludzi po studiach, tutaj było 7 czy 8 osób. Były miasta, które w ogóle nie miały osób po studiach i funkcjonowały.
popatrzymy na to, że ach, to wiesz, to było tak. Nie, 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 nie. Były takie miasta, które były zupełnie pozbawione. Wystarczyło maturę. Maturę bardzo ciężko było zdobyć, oczywiście. Matura była wykształceniem wyższym. I jedna rzecz, co była najważniejsza, że matura dawała i w dzisiejszych czasach właściwie takie świadectwo dojrzałości. To był naprawdę zaszczyt. W niektórych miastach było zaledwie 12 czy 13 osób z maturą. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli się miało maturę, można było pojechać na Sorbonę, do Düsseldorfu, do Heidelbergu czy Düsseldorfu powiedziałem, nie, przepraszam, Düsseldorfu nie było, Heidelberg był, albo do Oksfordu, w zależności ile się miało pieniędzy. Ale na ogół, jeszcze jedna rzecz, że bardzo często tak było, że słaby uczeń, który był, przypuśćmy, bardzo bogaty, brał z sobą biedniejszego ucznia i jechali przypuśćmy, do Heidelbergu na uczelnię, na Politechnikę i razem studiowali. Wiecie, kiedy się spotkałem się z takim czymś na Akademii Medycznej, w jakichś latach, no, jakieś 40 lat, nie więcej jak 40 lat temu spotkałem, wyobraźcie sobie, autentycznie księcia afrykańskiego z 3 służącymi. Co było dla mnie bardzo dziwne, że jak to służący? A przecież studiujecie w trójkę, w czwórkę studiujecie. I potem jeden mi wytłumaczył, na czym to polega. Polegało na tym, że książę miał 3 po prostu najlepszych uczniów ze swoich studiów, ze swojego właściwie okresu maturalnego i zabrał ich po to, żeby oni, jak on czegoś nie zrozumie, to żeby oni mu wytłumaczyli. I oni byli jego tłumaczami, jego nauczycielami. I wymuszono na profesorach Akademii Medycznej, tutaj, znaczy na całym tym, że oni byli zawsze z nim przy egzaminie ustnym na przykład. Zawsze któryś z nich był, po to, żeby czasami nie popełnić błędu. I wyobraźcie sobie, że tych 3 to było doskonałych uczniów, a on całkiem był niezły. Teraz moje pytanie do mojej cioci akurat, która była wykładowcą i też poznałem przez nich. Nie chcę wymienić nazwiska, chociaż ciocia już dawno nie żyje. I ciocia odpowiedziała mi w ten sposób. Słuchaj, oni się uczą fantastycznie, oni są bardzo dobrymi studentami, ale on będzie nimi zarządzał. I on nie musi tak dobrze znać, ale ja wymagam tego od nich, żeby oni go nauczyli, bo on był troszeczkę leniem, ale jednak tą Akademię Medyczną zdał, i trafił akurat do mojej mamy jako młody lekarz, który miał praktyki po prostu i trafił do mojej mamy i moja mama była z niego bardzo zadowolona. Dlaczego? Dlatego, że mówiła świetnie po francusku. A jego językiem ojczystym był francuski. No więc tutaj przykład taki z działania. Ale wróćmy do tego działania, to taka zmianka po to, żeby YouTube troszeczkę zwariował ze szczęścia. Dzisiejsze te nakłady i teraz to, co pokazałem tutaj, to jest ta agresja panów w kolorowych mundurkach, nazwijmy to, w ten sposób i nieumiejętność pewnego spojrzenia na rzeczywistość. Ja nie wiem, czy wszyscy się orientują, abstrahując od tego, co to jest Zielony Ład. W pewnym sensie jest to bardzo ładna idea, bo idea super raju. Tylko pamiętajmy o tym, że do tego super raju to my mamy zimę i możemy mieć nawet minus 40. I teraz jak mamy to prądem ogrzeć? Że to tutaj byśmy musieli mieć chyba 15 kaloryferów. No dobrze, możemy ocieplić mury do jakiegoś tam, zbudowali Krzyżacy.
taki zamek, który właśnie był centralne ogrzewanie miał i to bardzo specyficzne podłogowe, ale co innego, kiedy się myśli z punktu widzenia jakiegoś kraju, który jednak jest cieplejszy od nas, niż ten nasz, który troszeczkę, jak to się mówi, białymi niedźwiedziami, no, ma zapach białych niedźwiedzi, tak? No bo na przykład tutaj pamiętam, kiedy przyjechała moja, no dzisiaj już koleżanka z Houston właśnie i ona się pytała, czy u nas są białe niedźwiedzie. Mówię, myśmy zbaranieli. Mówimy, nie, u nas są brązowe niedźwiedzie. A czy ona by mogła obejrzeć? Ja mówię, no żaden problem, pojedziemy gdzieś w góry, najlepiej do Zakopanego, tam porozmawiamy z leśnikami i może się uda pokazać jej nawet na żywca takiego niedźwiedzia, co było niewielkim problemem, bo pojechała z moimi kolegami, poszli tylko zaledwie dosłownie szlakiem gdzieś około 1,5 godziny i natrafili na niedźwiedzicę z 2 niedźwiadkami, gdzie ona po prostu osłupiała, że widziała u nas niedźwiedzie i mówi bez żadnej interwencji do tych leśników czy pytania się. No więc to jest taka wiadomość, czy u nas biegają, ale w tej chwili, no, można by powiedzieć, że żyjemy w dzikim kraju, bo przecież dziki biegają po ulicach. No, zresztą ja pamiętam jeszcze w moim dzieciństwie dziki po Sopocie biegały. W Górnym Sopocie to już normalnie można było przy operze znaleźć dzika spokojnie, a na plaży, jak się dobrze, no tam tutaj pomiędzy Jelitkowem a Sopotem był taki strumyczek i te dziki właśnie tędy maszerowały, ale pamiętam kiedy po ulicy Chopina maszerowały w górę taka locha, chyba to się locha nazywa, jeżeli się dobrze myślę. Nie wiem ile było, 15 albo 16 tych małych, takich ślicznych prosiaczków, czy tam, nie wiem, warchlaków, nie wiem jak to się nazywa fachowo, żeby się nie pomylić. I to maszerowało z mamuśką, zanim takie mniejsze, te takie chyba tam kilkuletnie, zaledwie mniejsze, bo to ona była bardzo duża była, autentycznie taka, no taka pani dzik, ale bardzo spokojnie to maszerowało, nie reagowało, nawet przechodziły matki z wózkami na drugą stronę, ona nawet się nie interesowała. Samochody spokojnie zatrzymywały się, aż one przeszły i sobie ona szła, maszerowała. Dobrze, ale to jest Sopot. Chociaż u nas w Łodzi, w Parku Łagiewnickim też potrafią dziki maszerować i gdzieś oglądałem też, że normalnie dziki maszerują po ulicach i tam gdzieś tam szukają, no one najgorsze, że ryją. Teraz wracajmy do tej sytuacji, którą tutaj omawialiśmy, znaczy tutaj ten układ, który jest. Jedynie mamy tylko właściwie już wybór jasny, bo są wybory przed nami. Ja wiem, że nudzę tymi wyborami, ale na tym mnie najbardziej zależy. No i już wiecie kto musi być na tych wyborach i tylko te osoby można skreślać. Nie w tym ujemnym, tylko w tym dodatnim, żeby przeszły tutaj w gminach. I nie ma co się oddawać, bo jeżeli przyjdzie ten ład, to pamiętajcie o jeszcze jednej rzeczy, że dzisiaj rolnicy dostaną jakieś zapomogi, ale jutro będą musieli się pozbyć swojej ziemi. Już nie będą ich dzieci mogły pracować na tej ziemi. Nie, dlatego że ta ziemia zostanie odłogiem pozostawiona, a my będziemy funkcjonować na zasadzie albo żyta, albo jakiegoś prosa gdzieś tam z And, czy jeszcze z jakiegoś innego kraju.
Ja specjalnie nie wymieniam jakiego i tam, gdzie są, no Andy, no weźcie, wpiszcie w Google, gdzie są, jak się nie orientujecie, bo matura to bzdura i to nadal funkcjonuje. I bierzcie pod uwagę, że w tym momencie, jeżeli w ogóle trzeba brać jedną rzecz, nie da się jeść marchewki, która jest w środowisku wodnym hodowana, na gąbce. Ona jest bardzo ładna, ona jest bardzo równa. Czy sałaty. Tę sałatę można zjeść raz w tygodniu, ale pamiętajcie o jednym, że to, co jest w gruncie, to, co jest w przyrodzie, to, co jest w świetle, co to jest światło słoneczne, my nie potrafimy zrobić jeszcze światła słonecznego takiego, jak by nam się wydawało. To, że ja mam tutaj lampy LEDowe, tutaj, że się świeci też lampa LEDowa, to ona nie zastępuje tego wszystkiego, co zastępuje słońce. My po to jeździmy nad morze, żeby się opalać, żeby nabrać witaminy pewnej, którą wytwarzamy pod skórą. Wytwarza nasza skóra, tak? I to promieniowanie. Ja nie będę tłumaczył teraz, na czym polega, no nie jestem, inaczej. Lekarze niech tłumaczą, oglądajcie programy z tutaj z lekarzami i sobie zobaczcie, jak się wytwarza witaminę dzięki słoneczku. No, można też chemicznie brać tą witaminę, tylko długo się nie pociągnie. No, nie jesteśmy kretami, ani nie jesteśmy jaskiniowcami, którzy mieszkają, ale w jaskini. Teraz to jest najciekawsze, że jeżeli mamy strzechę, to te promienie przechodzą. Przez kamień, wyobraźcie sobie, że przez niektóre kamienie też przechodzą i są wzmacniane, a w dodatku kamienie też mają swoją moc. I też musimy wiedzieć o tym. Każdy kamień, ale prawdziwy, kiedy tworzymy ten kamień, tworzymy plastik, a jeżeli tworzymy plastik, to zaczyna być szkodliwe. Mleko w butelce plastikowej nie smakuje tak, jak mleko w szklanej butelce. I po pierwsze to mleko, ja teraz ostatnio zauważyłem, że jest mleko siadłe. Nie wiem, nie kupowałem tego siadłego mleka, ale mój kolega mówi tak, jak jadę do obcego kraju, to chcę się napić siadłego mleka i chcę zobaczyć, jaki ma smak. Że on poznaje kulturę tego kraju po mleku siadłym, nie żadnym innym, nie tam jogurcie, kefirze czy coś. Chociaż czasami jogurt jest jogurtem, ale nie jest jogurtem, a kefir jest kefirem, a nie jest kefirem. Jest tak doprawiony, jest tak zrobiony chemicznie, że można to zrobić. Tylko tak, jogurt jest bakteryjny, kefir jest stworzony z grzyba. Tak? To jest pewien rodzaj grzybka kefirowego. I to jest ta różnica, więc czy jogurt jest lepszy, czy kefir? Nie, oba są bardzo ważne, bo my potrzebujemy i grzybów, ponieważ w naszych jelitach są grzyby i zresztą grzyby to jest wielki świat. Jak chciałbym kiedyś porozmawiać o grzybach i w dodatku jeszcze z punktu widzenia oczywiście królewskiej wiedzy i astrologii, ale tutaj jeżeli patrzymy na to, to tutaj właśnie agresja bakterii jest to bardzo potrzebna. Te które kefirowe, które są bardzo ważnymi, bo one wytwarzają pewne enzymy i te enzymy są najważniejsze. Ale zostawmy to teraz tak. Jeżeli my zostawimy tych rolników biednych, to nagle oni stracą ziemię. Oni stracą wszystko. Oni nie będą mieli już do czego wrócić. Dobrze, w porządku, mogą stracić. Tylko co wtedy będzie? A co my stracimy? Wtedy my stracimy też coś. Też musimy stracić. Przede wszystkim stracimy mieszkania. Przede wszystkim stracimy pracę i przede wszystkim pójdziemy na ulicę. Już to raz było. Właśnie pamiętacie, jak było? Niemieckie fabryki pewnego kraju, tak? Tak, macie niemieckie fabryki pewnej nacji, kamienice, a polskie ulice. No więc okres sanacji jest aktualny w tej chwili. Jeżeli nie dojdziemy do tego, że wybierzemy ten okres, który jest najbardziej wolny, więc to co mówię, jesteśmy w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji politycznej, ale nie tyle politycznej, co
mamy szansę zbudowania tego, co jest najważniejsze, przyszłości naszym dzieciom. Jeżeli teraz nie patrzycie na to, to pakujcie manatki, wyjeżdżajcie stąd, obojętnie w którą stronę, razem na wschód, czy tam do tego kraju, którego tak bardzo nie lubimy dzisiaj, bo tam będziecie się czuć jak najlepiej, bo czy tam jest miejsce? Nie chcę się wypowiadać na te wszystkie rzeczy, ale w tej chwili naprawdę o wolność trzeba walczyć. I jedyni, którzy walczą o tą wolność, są właśnie ci, którzy dostali dzisiaj właściwie łupnia. Ja o tym łupniu mówiłem. Zobaczymy, co będzie 9 w tym całym ambarasie i zobaczymy, jak tutaj pójdzie. Ten marsz ku trzeźwości, ale miejmy nadzieję, że to będzie marsz trzeźwości i będą tak zwane trudne pytania z tłumu, bo to jest jedyne ocalenie nas i musimy naprawdę w tym momencie wszyscy razem krzyczeć jednym głosem przy właśnie wyborach i pilnować tych wyborów jak oka w głowie i to przede wszystkim do Was należy i nie dać się zmanipulować, nawet na złość sobie wybierać te osoby z Konfederacji czy z tych ugrupowań wolnościowych, bo jednak oglądałem teraz ten kopertowe i tego pana, który jest przewodniczącym i pan Kukiz bardzo ładnie tutaj wypowiedział się na ten temat. Bardzo ładnie się wypowiedział w tym momencie, kiedy był przesłuchiwany. To wyjaśniło mi bardzo dużo rzeczy, które się dzieją, ponieważ ja nie jestem politykiem. Ja na polityce tyle się znam, co właściwie nic, figę. Mnie polityka w ogóle nie interesuje. Mnie interesuje tylko wyłącznie astrologia i patrzenie się w punkty astrologiczne i patrzenie się, jak to wygląda. Jak wygląda to z tego punktu spojrzenia astrologicznego i mówię tak lub nie, no i koniec. I to jest najważniejsza rola astrologa. Ja nie mam zamiaru wchodzić w jakieś układy tutaj, jak mówię o czymś, z tym, że mówię bardzo dużo z autopsji, bo jednak mam pamięć dosyć niezłą i jestem już troszeczkę lekko, jak to się mówi, wiekowy i nie mam zaćmień umysłu, tak jak niektórzy, że dadzą nam coś. Nic nie dadzą. Nic nie dadzą. Nikt nic nikomu nie daje. Jeżeli daje, to tylko daje po prostu sznurek i to taki, żeby można było. No, słuchajcie, w Weselu Wyspiańskiego to jest. Został tylko musie. A z kolei w Dziadach jest też to i powiedziane. Przez to też ten ambasador przerwał to przedstawienie. Ja nie rozumiem tego człowieka. Dlaczego on się obraził na Rosję, kiedy on żył w Związku Radzieckim? Jak szalenie, popatrzcie, jak szalenie jest to zakłamane. Czyli oni są Rosjanami, a żyli w Związku Radzieckim i przecież to się mówiło przeciwko carowi. Tam były te łańcuchy Rosjo, a on tego nie zrozumiał. Zobaczcie, jak głęboko jest to posunięte. Czy biały, czy czerwony jest ten sam Rosjanin. No cholery można dostać. No. Słuchajcie, zostawiam wam z tym. No co to by właściwie powinienem po rosyjsku powiedzieć, tak? Boże, no nie. Tak. Cześć. No, a mogę za 5 minut? Bo skończę film. Dobra, za sekundkę. No, na razie. I to jest ta zasada. Ta zasada, przepraszam, ale telefon musiałem odebrać. Zresztą zostawię ten telefon, żebyście widzieli, jak to wygląda, bo czasami cięcie jest nieprzyzwoite. Boże, chroń Polskę. No nic więcej. No cóż więcej. Nie ma słów. Na rany Chrystusa. Co się dzieje? Świat zwariował dokumentnie.
Trzymajcie się i powodzenia. Także macie pewne wyjaśnienie i pewne, spójrzcie na to, pokażcie to ludziom i nie bójcie. Przepraszam, ta osoba, która tutaj tak ładnie napisała do mnie na Facebooku, bardzo Ci dziękuję, ale tak mówię, nie bój się, absolutnie nie. Mój telefon jest ogólnie dostępny, ja jestem ogólnie dostępny. Jeżeli coś mówię, to tak jak widzisz, mówię to, ja wiem, czy prosto z serca, nie, no astrologia jest taka. Jeżeli astrolog kłamie, to po prostu ja nie chcę tu mówić na YouTube, jakie są skutki kłamania w astrologii, ale są przerażające. Przerażające. Jeżeli astrolog sugeruje się jakimiś takimi, wiecie, jak to się mówi, sugestiami. Ja między innymi wielokrotnie zrezygnowałem z bardzo dobrej jakby reklamy czy posad, bo miałem mówić to, co pasuje. Nie, to nie ma tak. Przepraszam, nie. Tak miałem być na Starym Mieście i też facet powiedział, ale wie pan, niech pan wciska tam jakieś rzeczy, które on tam produkował, jakieś krzyże, jakieś takie łańcuchy, jakieś coś. Ja miałem to wciskać? Jakim prawem? Tak jak nie znoszę, kiedy idę do kogoś i ktoś mi coś wciska. Przypuśćmy, ja będę, jeżeli ktoś się mnie pyta, co jest dobre, jaka książka jest dobra astrologiczna, to mogę odpowiedzieć. Ale nawet jak napiszę swoją książkę, to co? Mam wciskać ci tą książkę? Nie, no chcesz, to ją kupisz, nie, to nie, ale i tak będę zaczynał od Homo Zodiacus profesora Leszka Wereca. Ktoś powie, no przepraszam, ale pan tylko za profesorem. Nie, Leona Zawadzkiego też zapraszam, oczywiście, że tak, a resztę nie. Tutaj właśnie pewien człowiek, który tam chce odpowiedzieć mu, ale właśnie pokażę tą książkę. To jest ta książka. No, przepraszam, ale ta książka, byłem na wykładzie, nie pamiętam ile ten wykład trwał, ale dosyć długo. I potem powiedział, że właściwie tą książkę można do śmieci wyrzucić. Sam powiedział, że to nie stosuje się do pustyni, bo akurat profesor Leszek Wery opracowywaliśmy wtedy Pustynną burzę. Tą wojnę w tym. Ja byłem bardzo zainteresowany, bo akurat wtedy był taki okres, że ale to kiedy indziej, bo szkoda czasu. I słuchajcie, przecież to było proste, jak nie wiem. Pokazać gdzie, co, jak. Jak było widać dosłownie jak na dłoni tą datę. To była pełnia uderzenia właśnie tego, to o czym cały czas mówię, że pełnie są niebezpieczne, bo pełni widać. Jak leci samolot, to jest nalot i widać, ponieważ lotnicy muszą widzieć. Nie robi się w Nowiu. W Nowiu się robi inne rzeczy. Ale nie będę uczył, bo przepraszam, ale potem ktoś się przyjdzie. A pan Ryszard to powiedział to i to. A który Ryszard? No Borowiecki. No. Zaraz, ja bardzo dużo znam takich, ale pan profesor powiedział to i to. Ja mówię, człowieku, no kiedy powiedział, kiedy to. Bardzo często pytałem się, jak to jest. Mówię, że słuchaj, raz mówisz tak, a mówi, słuchaj, no przecież jest dynamika, no przecież to wszystko się zmienia. Wtedy było tak, a teraz jest tak i taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. Nigdy kosmogram nie jest identyczny. Już jutro on będzie nieaktualny. Trzeba następny budować. No i trzeba mieć pewne wiadomości, żeby przekazać. Ten Neptun może być historykiem i może być właśnie agresorem. No i właśnie mamy, proszę, o tej godzinie mamy Neptuna na osi i mamy ascendent, tak, ascendent w raku. No i się dostało, tak. O której godzinie? O godzinie tej i tej. Czyli po 12:25, a właściwie to jest 25-10 minut. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, ale jeżeli jest to prawda, to macie dokładną godzinę. Oczywiście, że moglibyśmy przesunąć to później na tutaj Urana, który też jest Uran bardzo, bardzo niebezpieczny, bo ten tutaj
ta oś będzie szła w tą stronę i będzie się budować. I oczywiście, że tak. I ascendent będzie uciekał z raka, ale nie, ja uważam, że to jest tutaj i nie znam tej godziny. To wy znacie, wy jesteście. Kiedy na przykład, czy to musi być ten moment wyjścia na ten balkon i tam rzucanie tymi kamieniami? Nie, 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 nie. To może być zupełnie inny układ. To właśnie jest ten układ, który może być otwarcie i on będzie czekał z tym w tej dłoni, z tym kamieniem. On może czekać nawet 2 godziny, ale on wszedł w tym momencie. I to jest właśnie to, że już od zarania właściwie tego pomysłu było i ten pomysł jest. Trzymajcie się, bo za dużo gadam. Do zobaczenia. Cześć.